Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj przejdziemy sobie przez Bubble, odpowiem na pytanie, co to jest i jak wygląda, czyli w skrócie zrobimy małe demo, jak wygląda nasze Bubble. Bubble to aplikacja do tworzenia innych aplikacji bez programowania. Oczywiście można tam sobie zaprogramować różne rzeczy, ale nie musisz znać żadnego języka programowania, aby zrobić naprawdę zaawansowaną aplikację, opublikować ją, a nawet później na niej zarabiać. Więc to, co widzimy, jak się zalogujemy w Bubble, to na dzień dobry będziesz miał tu dużo tutoriali, ale jak już się przejdziesz, to będziesz miał listę swoich aplikacji, więc możesz zrobić nową aplikację, dać jej nazwę. Zróbmy sobie jakiś Project Management System, czyli zarządzanie zadaniami. Dajmy jakąś liczbę, to musi być unikalna nazwa, bo taką będzie nazywała się nasza aplikacja, będzie miała taką domenę. Później wybierzmy sobie jakiego to jest typu, na przykład Project Management. Możemy jakieś opcjonalnie dodać szczegóły naszej aplikacji, jaki jest cel stworzenia naszej aplikacji. Tutaj sobie po prostu bawimy się, czy to będzie dla zewnętrznych, czy wewnętrznych klientów. Więc sobie zaznaczamy i tworzymy aplikację. Potem chwilę czekamy. I tutaj Bubble na dzień dobry daje nam stworzoną już aplikację. Zobaczcie, zaraz będziemy mieli tu z tyłu jakieś ustawienia, jakiś header, tam na dole jest footer, tu jest coś wypełnione, coś tu się już dzieje i możemy wykorzystać to i zamknąć sobie naszego asystenta albo zacząć z pustej strony. Możemy też przejść tutaj przez naszego asystenta i pomoc i tutaj wypełnić sobie takie rzeczy, na przykład co ma się tu wypełniać na samej górze, więc możemy coś sobie zmienić. Dać coś innego. Możemy wybrać sobie, jaki język jest główny na naszej stronie. Możemy zaznaczyć sobie, jaki będzie favicon tutaj używany, czyli jaka ikonka tu będzie na górze w zakładce. Możemy zainstalować sobie jakieś pluginy. Jeśli ich tutaj nie zainstalujemy, to w każdej chwili później też możemy to zrobić. Możemy też zainstalować sobie API Connector i tak samo tu też możemy później sobie zainstalować. Więc przejdźmy dalej. Zamykamy naszego kreatora i mamy sobie tutaj już jakąś stronę zrobioną przez Bubble. Mogliśmy zacząć z pustej, jeśli chcemy, więc jak zrobimy sobie też nową stronę, zobaczymy jak wygląda pusta, to już nie będzie główna strona, bo indeks już jest zajęty, musielibyśmy indeks usunąć. I cóż, w Bubble mamy tutaj kilka zakładek. Po lewej stronie to są główne zakładki. Pierwsza to jest design i tworzymy sobie tutaj po prostu kolejne strony. Inne strony wybieramy tu na górze, po lewej stronie możemy wybierać strony albo takie reużywalne elementy. Na przykład stopka na naszej stronie jest takim elementem, który możemy użyć na wielu stronach. Tutaj możemy stworzyć go sobie raz, a potem wrzucać w te nasze wszystkie strony. Więc przejdźmy jeszcze raz do naszej strony test. Tutaj później mamy różne elementy, różne kontrolki, których możemy używać na naszej stronie, na przykład tekst, na przykład przycisk, na przykład jakąś ikonkę, żeby wyświetlić, jakiś obrazek, żeby wyświetlić i inne takie rzeczy. Później są jakieś kontenery, które grupują nam te elementy po prostu w grupy. To są po prostu grupy. Więc mamy pogrupowane, zobaczcie sobie, elementy, trochę takie jak div w HTML-u. Te grupy są różne, są na przykład powtarzające się, więc automatycznie zrobi nam się grupa, która się powiela dla każdego kolejnego elementu z listy. Są pop-upy, inne takie rzeczy. Tu są później kontrolki, które pozwalają nam brać od naszego użytkownika jakieś dane, na przykład input, tutaj może wpisać jakiś tekst, możemy dać jakiś radio buttons, on może sobie tutaj coś wybrać. I na dole mamy te reużywalne elementy, czyli coś, co zrobimy raz i później wykorzystujemy na wielu stronach, na przykład właśnie na taką stopkę. I na samym dole są template'y. Kolejna zakładka to jest workflow. Tu jest cała logika naszej aplikacji, podpięta pod każdą stronę, więc każda strona ma swoją logikę i na przykład jak klikniemy sobie w taki przycisk, który sobie gdzieś tu dodamy, tu jest Start Edit Workflow, więc jak użytkownik kliknie w taki przycisk, to później możemy robić różne rzeczy z tym związane, na przykład zarejestrować go, albo przenieść do innej strony, albo zrobić coś w naszej bazie danych, albo wysłać maila, zapłacić, inne takie rzeczy. Właśnie tutaj dzieje się cała ta logika naszej aplikacji. Kolejna zakładka to Data, czyli nasza baza danych. Tutaj możemy definiować sobie tabelę w bazie danych. W Bubble nazywa się to po prostu typ, więc możemy dodać sobie na przykład typ, czy tam tabelę project. Tworzymy ją
I taki projekt chcemy, żeby miał na przykład nazwę typu tekst i żeby na przykład miał team members i to będą użytkownicy, więc możemy sobie robić relacje między jedną tabelą a drugą. Będzie lista użytkowników, bo nie chcemy, żeby nasz projekt tworzyła tylko jedna osoba. Później kolejna zakładka to jest prywatność, jakie mamy reguły prywatności w stosunku do tych tabel w bazie danych. Później jest update, czyli dokładnie to, co już jest w naszej bazie danych, co wrzuciliśmy, na przykład zarejestrowani użytkownicy. Option sets to taka możliwość robienia konfiguracji różnych rzeczy do naszej aplikacji, którą później wykorzystujemy sobie. File Manager, czyli wszystkie pliki, które wrzuciliśmy tutaj do naszej aplikacji i możemy jakoś wykorzystywać. Kolejna zakładka style. Tutaj definiujemy, jak nasza aplikacja ma wyglądać ogólnie, bo taki na przykład definiujemy sobie styl, jak ma wyglądać na przykład link. Standardowy link będzie wyglądał tak, że ma taki kolorek, jest dosunięty do lewej strony i tak dalej, i tak dalej. I jak gdzieś wykorzystamy sobie link, to możemy ustawić, żeby był typu standard link. Dzięki temu wszystkie linki, które tak mamy ustawione, będą właśnie tak wyglądały. Później jak chcemy zmienić, żeby jednak to nie były kolory zielone, tylko na przykład czerwone, to zmienimy to tu w jednym miejscu i wszystkie nasze linki, które są w stylu standard link, staną się czerwone. Więc tym sposobem łatwiej nam jest sprawiać, że cała nasza aplikacja wygląda tak samo. Kolejna zakładka to pluginy. Tutaj możemy rozszerzać możliwości naszego Bubble. Jest sporo pluginów darmowych, na dole można to łatwo odfiltrować i możemy sobie rozszerzyć to, co nasz Bubble robi. Na przykład dać możliwość, żeby też kod JavaScript był rozpoznawany, albo żeby była tutaj drop-down lista z możliwością wielowyboru. Wiele rzeczy możemy wybrać. I innych takich rzeczy jest sporo i to, co jest też ciekawe, to niektóre z tych pluginów są zrobione przez Bubble. Zobaczcie, build by jest Bubble, więc Bubble nie tylko, że zrobił całą tutaj aplikację, ale niektóre z tych rzeczy ukrył w pluginach. Ukrył albo sprawił, że Twoja aplikacja nie będzie taka ciężka, no nie będzie miała załadowanych tych wszystkich rzeczy, których nie używa. Jeśli chcesz ich użyć, na przykład tej listy z możliwością wyboru wielu opcji, no to po prostu sobie ją doinstalowujesz. To sprawia, że normalnie nie instalujesz rzeczy, które są Ci niepotrzebne. Kolejna zakładka po prostu ustawienia. Tu masz masę ustawień od planów, czyli płatne, bezpłatne, po jakieś ogólne ustawienia, po ustawienia języków, czyli co ma się wyświetlać, kiedy coś się dzieje, SEO, tutaj do API, współpracowników możesz ustawić, wersję swojej aplikacji, jakieś podaplikacje i ostatnia zakładka to logi. Jak coś dzieje się w Twojej aplikacji, to zobaczysz tutaj, co się stało. Możesz też ustawić sobie schedulery, czyli jakieś działania, które wykonują się co jakiś czas. Na przykład codziennie o 3 w nocy chcesz wyczyścić wszystkich użytkowników, którzy nie logują się do Twojej aplikacji od 90 dni. Chcesz czyścić sobie takie rzeczy. Tak mniej więcej wygląda właśnie tworzenie aplikacji w Bubble i tak ten interfejs. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!